10 cech dobrego wykonawcy wnętrz, czyli jak wybrać wykonawcę do naszego projektu wnętrz. Zapraszam. Ja nazywam się Zuzanna Cichocka, jestem architektem z zamiłowania, z wykształcenia i z zawodu i stworzyłam ten kanał po to, żeby podzielić się z Wami moją wiedzą w tym temacie. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam na mój kanał, zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytanie, jakiś problem, zapraszam, z chęcią zrobię film specjalnie dla Was. Temat wyboru wykonawcy to temat rzeka. Mam tu dla Was przygotowane 10 cech, które uważam za najważniejsze i które można sprawdzić w czasie, kiedy taki wykonawca do Was przyjdzie na rozmowę kwalifikacyjną. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam. Pierwsza cecha to jest moim zdaniem cecha prawie najważniejsza, chociaż wszystkie w komplecie muszą ze sobą grać. Ale pierwsza cecha to jest godny zaufania. Musi być godny zaufania, czyli najlepiej człowiek polecony, którego pracę widzieliście. Może wasi znajomi go polecają, może rodzina, ktoś powinien, albo powinien mieć jakieś referencje, które może wam pokazać. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ dużo wykonawców w tej chwili, widząc rynek, zaczyna swoją pracę i czasami eksperymentują na mieszkaniach, czyli wprowadzają na przykład niespecjalnie uzdolnionych glazurników, kiepskich parkieciarzy itd. I sprawdzają ich na waszym na przykład mieszkaniu. Nie chciałabym, żeby was to spotkało. Cecha numer 2 to konkretny. Chodzi o to, że konkretnie odpowiada na wasze pytania. Na moje też. Chodzi o to, że nie zmienia tematu, jak zadacie pytanie, nie manipuluje, tylko odpowiada na pytanie, które zadaliście, albo mówi, że nie może odpowiedzieć. Konkretny. Jeżeli jest konkretny w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, to będzie konkretny w czasie budowy. To jest dobra cecha wykonawcy. Trzecia cecha to profesjonalny. I tutaj nie tylko mówię o tym, jak się zachowuje na budowie i że budowę odpowiednio organizuje, zabezpiecza wszystkie rzeczy i tak dalej, ale już na samym początku możecie zobaczyć, czy jest profesjonalny. Czy kosztorys jest przygotowany profesjonalnie, dokładnie. Czy umowa jest zaproponowana i czy to jest jakaś poważna, profesjonalna umowa, czy spisujecie tę umowę na kolanie albo w ogóle jej nie ma. Takie podstawowe rzeczy mogą pokazać na to, jak bardzo profesjonalny jest człowiek, który ma realizować wasze mieszkanie. To jest bardzo istotna cecha. Mówię nie tylko, jeżeli chodzi o te rzeczy związane z budową, ale także o rzeczy formalne, jak na przykład gwarancja. Sprawdźcie to, to jest ważna cecha. Cecha numer 4, bardzo ważna cecha, szczególnie jak sami prowadzicie budowę, to jest wyrozumiały. To chodzi o to, czy ten wykonawca was słucha, szuka najlepszych rozwiązań, tłumaczy pewne rzeczy, no bo przecież jeżeli sami prowadzicie budowę, to czasami ciężko zrozumieć, o co chodzi w budownictwie. I jeżeli taki wykonawca będzie wyrozumiały, wam wytłumaczy, wy podejmiecie decyzję, a potem on zrobi, to jest bardzo dobra cecha wykonawcy. Bardzo, naprawdę szukać ze świeczką takiego wykonawcy. Dla architekta to też jest ułatwienie, bo wyrozumiały wykonawca zawsze lepiej się z nim komunikować, lepiej z nim prowadzić budowę. Też bardzo lubię tą cechę. Piąta cecha to poważny. I tutaj nie chodzi o to, że ma nie sypać dowcipami. Jak sypie, nie sypie, mi to wszystko jedno. Natomiast chodzi o to, żeby poważnie podchodził do swojej pracy. Ja zawsze mam taki znak zapytania albo wykrzyknik mi się pojawia, jeżeli wykonawca do mnie mówi, będzie dobrze, zrobi się, okej. I nie słucha mnie i nie ma z nim komunikacji. I uważam, że to jest niepoważne, bo to jest zawód, który polega na tym, że jednak trzeba coś przegadać, trzeba coś zrozumieć.
i trzeba być w tym poważnym, a nie niepoważnie zwalać wszystko na boki i nie zastanawiać się nad problemami, które występują na budowie. Cecha numer 6 to odpowiedzialny. Chodziło mi tutaj o to, że to jest osoba, która na przykład dzwoni do klienta, dzwoni do architekta, komunikuje się przed podjęciem pewnych ważnych decyzji, czyli odpowiedzialnie podchodzi do zadania, a nie coś robi, potem się okazuje, że trzeba to poprawić, kuje jeszcze raz, robi i jeszcze żąda pieniędzy za to. No nie. Osoba, która jest odpowiedzialna, odpowiedzialnie podchodzi do realizacji swoich zadań, też skomunikuje się, przegada, zrozumie, zrobi dobrze. 7 cecha. Może banalna, może byście sami wpadli, ale muszę to powiedzieć, doświadczony. Doświadczony nie tylko na budowie, ale także doświadczony, jeżeli chodzi o materiały budowlane, o ich rodzaje, o ich ceny, gdzie można kupić, co można zrobić. Takie doświadczenie jest bezcenne na budowie i bardzo pomaga w realizacji projektu. Więc jeżeli wykonawca zrobił dużo realizacji, zna się na budownictwie, wtedy i Wy będziecie mieli pewność, że Wasz projekt będzie szedł w dobrym kierunku. Cecha numer 8 to cierpliwy, jedna z ważniejszych, chociaż tak sobie myślę, że wszystkie naraz są bardzo ważne, więc warto je sprawdzić, natomiast cierpliwy to jest bardzo ważna cecha. Ja nie lubię, jak wykonawca do mnie mówi, nie da się. No to na pewno nie jest cierpliwy, bo wszystko się da, tylko kwestia rozwiązania. Bardzo sobie cenię wykonawców, którzy właśnie ze mną rozmawiają, czy rozmawiają też z klientem, szukają najlepszych rozwiązań cierpliwie. Wtedy też widać to później na budowie, że ten detal był zrobiony z cierpliwością i ma w sobie duszę, a nie zrobiony na szybko, gdzieś tam nieomówiony, nie wygląda, jeszcze do tego jest błąd, trzeba poprawić, cofnąć się 20 kroków dalej. No bez sensu. Bez sensu taki chaos. Warto, żeby wykonawca był cierpliwy. Cecha numer 9 to jest słowny. Chodzi po prostu o dotrzymywanie słowa, czyli to, co robi, inaczej nie, to, co mówi, robi. I jeżeli na coś się umawia, to później nie szuka wymówek, tylko to realizuje tak, jak zostało omówione. Taka cecha będzie dla Was bardzo korzystna, ponieważ Wy będziecie spokojniejsi, Wasz portfel będzie spokojniejszy, jeżeli to, na co się umawiacie, zostanie wykonane. Cecha numer 10, już ostatnia cecha, równie ważna jak pozostałe, to komunikatywny. W mojej karierze zdarzyło mi się kilka razy spotkać wykonawcę, który się nie komunikował. I to nie chodzi już o samą komunikację, taką jak wspominałam w komunikacji z architektem i z klientem, tylko w ogóle się nie można z nim skomunikować, nie można z nim w ogóle w żaden sposób nic omówić, nic, nie ma z człowiekiem kontaktu, tak? Może i jest dobrym na przykład fachowcem, ale w żaden sposób nie idzie się z nim dogadać. Na końcu zamiast na przykład kafli na ziemi mamy kafle na suficie. No taki abstrakcyjny przykład, ale zdarza się coś takiego, więc wykonawca powinien być komunikatywny. Powinna być możliwość omówienia z nim różnych rzeczy na poziomie takim, że i Wy rozumiecie, co on do Was mówi, i on rozumie, co Wy do niego mówicie. To jest bardzo istotne, bo z tym człowiekiem spędzicie pewnie kilka miesięcy, więc jak nie będzie tej komunikacji, będzie źle. Te cechy moim zdaniem są najważniejsze. Warto je sprawdzić w czasie rozmowy kwalifikacyjnej, na przykład na budowie, podpytać się, sprawdzić na czuja te różne, albo na intuicję tak naprawdę czasami, nie tylko pytaniami, ale troszeczkę intuicyjnie, zobaczyć jak Wam się komunikuje z tym wykonawcą, jak jest cierpliwy, wyrozumiały i tak dalej. I jeżeli wychwycicie te cechy, myślę, że to będzie dobry kierunek na rozpoczęcie współpracy. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał, że film Wam się przyda, że sprawdzicie teraz dobrze swojego wykonawcę, a tymczasem zapraszam do subskrypcji, zapraszam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania, zapraszam, z chęcią na nie odpowiem. A tymczasem
Do zobaczenia.